Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 6 rano, wstaliśmy ponad godzinę temu i wybieramy się dzisiaj na jedną z wielu naszych wycieczek. Dzisiaj jedziemy na Similany. Ja już się nie mogę doczekać. To są podobno najpiękniejsze wyspy w Tajlandii z najpiękniejszymi widokami i kolorem morza. Zdecydowanie wszyscy to mówią. Na razie czekamy na naszego busa. Busem dojedziemy do portu. Z portu speedboatem 1,5 godziny na wyspy i tam postaramy się objechać jak najwięcej tych wysp. Widzimy się na miejscu. Spotkaliśmy jedyną żyjącą osobę o tej godzinie na tej przepięknej wyspie, jaką jest Phuket. Niestety pan nie czeka na nas, także czekamy dalej. Czeka na 4 kolejne inne osoby z naszego apartamentowca, które też się wybierają na Similany, ale nie na nas. Ale ja chciałam dodać, że o tej porze dużo bardziej czeka się lepiej na zewnątrz, bo jest lepsza temperatura niż w lobby. Zdecydowanie, 25 stopni to bardzo przyjemna temperatura. Ale wygląda na to, że dzięki temu, że wcześniej wstaliśmy, to przynajmniej czeka nas bardzo fajny wschód słońca. My jesteśmy po zachodniej części wyspy, więc zobaczymy. Powinniśmy się kierować teraz na wschodnią część wyspy. Przyjechał bus numer 2. Być może to po nas. Wschód słońca coraz silniejszy. Znaleźliśmy pana, nie pan znalazł nas, bo pan stał w innym miejscu niż trzeba. No ale cóż, najważniejsze, że się spotkaliśmy. Dobra, właśnie dojechaliśmy już do naszego portu. Jechaliśmy, myślę, że za 2 godziny. Odbieraliśmy niedużo ludzi, ale mimo wszystko tutaj się jeździ naprawdę całkiem powoli. No i teraz to, szybkie śniadanko i będziemy się okrętować na speedboat. Dostaliśmy takie opaski i teraz idziemy się check-inować. Takimi łódkami będziemy płynąć. Fajnie, że je wystawiają tutaj, bo robią niezłe wrażenie. A my dostaliśmy już nasz check-in, dostaliśmy nasze badże. No i teraz mamy też kosz taki, który dostaliśmy. A co jest w środku? Tak, w środku są 2 ręczniki, 2 zestawy do nurkowania i mata do siedzenia na piasku. Super. A teraz idziemy na śniadanie. A tak wygląda nasz bufet. Możemy zjeść fried rice, albo nudle, albo parówy, albo jajeczka. Są jeszcze gotowane jajka. Tu są oczywiście wszystkie przyprawy. Tu jest kawka. A tutaj są tościczki. I można zjeść sobie tosty z różnymi dżemikami. Tak wygląda check-in. Tutaj mamy śniadanie, jedzenie. Tutaj mamy speedboat. A oto i nasza dzisiejsza wyprawa. Także zaczynamy z zupełnie innego już miejsca niż Phuket. Pojechaliśmy busem do góry, jesteśmy na zachodniej części. No i tutaj będziemy pływać sobie po wysepkach. Wiecie, to zależy, jeszcze nam powiedzą jak dokładnie. W każdym razie ta wyspa numer 4, wyspa numer 7, wyspa numer 8, numer 9 to są te wyspy, które mamy odwiedzić, ale resztę wysp mamy też zobaczyć. Zapowiada się całkiem interesująco. Dużo nurkowania, no i czekamy na ten viewpoint. Pasują? Jestem gotowa do nurkowania. Jesteśmy podzieleni na kilka grup i każda grupa ma swoją osobną odprawę. Teraz odprawia się grupa fioletowa. Tutaj mamy odprawę grupy niebieskiej. My jesteśmy czerwoni, więc jeszcze czekamy na naszą odprawę. Pewnie czekamy na jakichś ostatnich ludzi, którzy mają dojechać. Tutaj panowie nam tłumaczą, co można, czego nie można, jak będzie wyglądała trasa. Takie podstawowe rzeczy, żeby wszyscy mieli pełną informację, zanim wypłyną.
We will go to Similan Island. Similan not from Thailand great, but from Yawi and Malayulan great is midnight. Because Similan Island is have a 9 island from the south to the north. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Już przyszliśmy odprawę i ładujemy się na łódkę. Byliśmy ostatni, a pierwsi skończyliśmy odprawę, także efficient. Bardzo szybkiego kapitana, więc liczymy na szybko poszło. Ile mamy łódek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedna już wypływa. O, tak wygląda łódka w środku. I takie ma silniczki. A my ładujemy się na naszą ostatnią. Nie powiem, trochę buja. No i już na pokładzie. O, mamy 4 silniki. Takie mamy miejsce z widokiem. Także fajnie, no ale może w trakcie uda nam się gdzieś tam wyżej wyjrzeć. Pan kapitan na podwyższeniu. Tak na dobry widok. Wycieczka nie dlatego wątpię serwis, a właściwie oprawy lokomocyjnej bardzo wszędzie. I 1,5 godzinki takiej szopanki przed nami. You can be leg in front out of it. Shooting, swing, jump, or run. You can. He wants to swim left and right in the yellow ball. Witamy z Similano. Zanim zaczniemy, że ta woda jest ładniejsza niż kolor moich okularów, że jest tutaj przepięknie i wspaniale, to mamy taką informację. Tu nie dopłyną ludzie, co mają chorobę morską. Tutaj żyganko jest na porządku dziennym. Na naszej łajbie było również normą. Także jeżeli ktoś ma słabszy żołądek, albo wydaje mu się, że może mieć taki problem, bo dużo ludzi myślało, że nie ma choroby morskiej, ale jednak te fale są ogromne. Także tutaj rzeczywiście musimy na to zwracać uwagę. A teraz co? A teraz jesteśmy już nad przepięknym, lazurowym wybrzeżem Similanów i chyba pójdziemy sobie na viewpoint. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, wow! Piękne! Idziemy szukać viewpointu. Na razie mamy tutaj panów, którzy pilnują. Także mieli rację z dronikiem. A teraz cóż, postaramy się tam dostać, chociaż jak widzicie ludzi multum. Jak widzicie, na wyspie są toalety, visitor center, jest sklep z pamiątkami a my idziemy na viewpoint. Mówią, że 150 metrów. Zobaczymy. Wszyscy, którzy tu byli i opowiadali nam o tym, mówili, że jest to naprawdę całkiem łatwa droga i nie ma co się bać. Także zaczynamy od takiego drewnianego podestu. Ścieżka szybko się skończyła i teraz idziemy już po takich skałkach. No oczywiście na bosaka, bo to zawsze najlepszy pomysł. Ale tu macie liny zabezpieczające, tutaj trzeba na głowę uważać. Traska naprawdę śmieszna. Robi się coraz ciekawiej, coraz węziej. Tam trzeba będzie się czołgać. Mała kolejka się zrobiła do czołgania się. No dobra, dotarliśmy. Jesteśmy na viewpoincie. Widok rzeczywiście jest niesamowity i wygląda to przepięknie. Ten kolor wody robi niesamowite wrażenie. Ale pamiętajcie, że tu jest full ludzi zawsze. Każdy chce sobie zrobić fajne zdjęcie, więc my przyszliśmy na samym początku i nie żałujemy. No ale nie jest prosto. No i tak plaża prezentuje się w pełnej okazałości.
Naprawdę niesamowite. Jedyne czego szkoda to to, że mamy tu tylko godzinę. Teraz idziemy jeszcze wyżej, bo usłyszeliśmy, że tu jeszcze ładniejszy widok. Tutaj jeszcze widok na drugą stronę. Też robi super wrażenie, także w tej wodzie też byśmy popływali chętnie. No dobra, i będziemy się żegnać, powoli schodzimy. Rozpoczynamy zejście w dół, co może nie być takie proste. Na razie idziemy tą samą trasą, co ci, co wchodzą. Dobra, znalazłem zejście w dół. Na razie wygląda na dość puste, ale wchodzimy do jaskini. Ciekawe, co odkryjemy za rogiem. Tu w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale te drzewa niesamowicie rosną, tak jak w Kambodży, na tych skałach. No i kolejne schody w dół. Oni tu mają bardzo ciekawe te schody, bo są bardzo małe, bardzo strome, więc trzeba naprawdę uważać. No i trafiliśmy z powrotem do dżungli, czyli koniec drewnianych stopni. A teraz idziemy bezpośrednio po ziemi. Oczywiście, jak na nas przystało, boso przez świat. I słuchajcie, to tak się mówi, że to jest 150 metrów, czy nie wiadomo ile, ale przynajmniej 45 minut trzeba na to zarezerwować. Więc naprawdę godzinkę to jest zdecydowanie za mało. Jak będziemy mogli, to damy feedback na pewno. No bo jednak przydałoby się trochę móc też nacieszyć się tym widokiem. No i dobra, zeszliśmy na dół. Naprawdę, jeżeli widzicie moje czoło, to jest gorąco, 35 stopni, a dopiero dzień się zaczyna. A jeszcze zrobienie takiej traski pod górkę i z górki, no to robi swoje. No i cóż, teraz sobie pójdziemy na plażę, a jeszcze ciekawostka odnośnie tej wyspy. Jak ktoś ma więcej czasu, to można tu poszukać waranów, bo też warany tutaj są. Ale my idziemy teraz dalej na plażę. Dobra, stąd to już naprawdę dosłownie 3 minutki jesteśmy z powrotem na plaży. Zostało nam jakieś 15 minut. To myślę, że się przekąpiemy na szybko, bo wymaga tego stan mojego ciała i przegrzania. No a później będziemy się pakować na łódeczkę i jedziemy na snorkeling. Tutaj, jeżeli czegokolwiek potrzebujecie, to oczywiście sklepy tutaj są toalety, jest wszystko, także nie ma żadnego problemu, można wszystko kupić. Weźcie ze sobą kasę, oczywiście gotóweczkę i wszystko będzie dobrze. Dołącza do nas zadowolona Gabriela. Zaraz się zapytamy, jakie ona ma wrażenia. Myślę, że bardzo podobne do moich. Tak, zgadzam się, idziemy pływać. A jak ci się podobał viewpoint? Och, mega pięknie, gdyby tam tylko nie było tak gorąco, ale mega pięknie i to jest must see po prostu. I spoko, można wejść na bosakach. My daliśmy radę, wy też dacie. A tutaj tajna furtka i idziemy na plażę. Idziemy obczaić, co jest za skałami. Ale piękna. Dobra, nie wiem, czy się dostanę tam, gdzie chcę, bo są strasznie duże fale. Ale mega. Czy mnie fale zabiją? Wow. Dobra. Cały telefon w wodzie, nie idę. Za wysokie fale. Polecamy, chociaż 5 minut spędzili w wodzie. Są tu bardzo duże fale, ale naprawdę warto się ochłodzić, bo jest mega, mega gorąco. Super się pływa. Woda jest mega przyjemna, tylko trzeba uważać na drobne kamyczki, rafę koralową, bo kawałki tutaj są, ale jest bardzo przyjemne. Za nami już nasza łódka, już nas wołają. Słuchajcie, to miejsce na pewno highlight. Znaleźliśmy chociaż jeden minus. W wodzie są skały, więc trzeba na to uważać, ale poza tym naprawdę przepięknie, przepięknie. Teraz się bordujemy. Jak skończymy się bordować, odpływamy i płyniemy na snorkowanie numer 1. Gabriela zbiera manaty, a Mikołaj się opierdziela i nagrywa film. Czy życie nie jest piękne?
A tak chłopaki trzymają tu łódki przy brzegu, bo nie można tutaj nigdzie przybić. Więc żeby było bezpiecznie, to po prostu trzymają sami. Pan tutaj pilnuje, żebyśmy z kursu nie zboczyli. A tam jest viewpoint, na którym byliśmy. Ciągle dużo ludzi. I już wyjeżdżamy. Płyniemy na kolejną miejscówkę na snurkowanie. Nawet numer 9. I zajmie to 5 minut. Okej. Jesteśmy na kolejnej wyspie, 5 minut płynęliśmy i idziemy sobie teraz posmakować. Mam nadzieję, że będzie super. Weźmiemy GoPro i pokażemy wam, jeżeli będzie coś fajnego widać. Postaramy się pokazać, bo jeszcze nigdy nam się nie udało wrócić do filmiku czegoś z GoPro z niewyjaśnionych nam przyczyn. Pozdrawiamy z ostatniej wyspy. Jesteśmy na wyspie 4. W międzyczasie pomiędzy pierwszą a ostatnią wyspą byliśmy 2 razy na snorkowaniu i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Muszę przyznać, że może te rafy to nie są najbardziej takie kolorowe, ale my też jesteśmy stronniczy, bo my byliśmy w Australii i widzieliśmy wielką rafę, ale bardzo dużo rybek, więc na pewno też warto zejść, warto sobie popływać, przepiękna, czysta woda, wszystko widać. A teraz wylądowaliśmy na wyspie numer 4. Będzie tu lunchek, a po lunchiku jakaś tam godzinka, czy niecała godzinka czasu wolnego, żeby odpocząć przed powrotem. Ale kolor wody dalej mnie zdumiewa, jest niesamowicie błękitny. Znaczy, nawet nie jest błękitny, to jest taki turkusowy, piękny. Nie, to prawda, to prawda. Wydaje mi się, że tylko w Meksyku były podobne. Ewentualnie na Dominikanie jeszcze sauna, te sprawy. Ale lepsze chyba jest niż sauna. Też mi się tak wydaje. I tutaj nie ma tak dużo ludzi, pozorom. Bo tutaj jest limitowany dostęp do tych wysp. Także tylko określona liczba osób może tu przyjechać. Nie można też tu zostawać, więc bez problemu można zadbać o to środowisko tutaj. I rzeczywiście nie przesadzają. Tych łódek naprawdę nie jest aż tak dużo. Dobra, koniec gadania, idziemy jeść, bo Mariola zgłodniała. Idziemy jeść. A teraz idziemy do dining area. Warto dodać, że na Similany nie można przyjechać samemu, trzeba wykupić wycieczkę. My przyjechaliśmy tutaj za 2500 batów od osoby, a wycieczki tak na plaży chodzą po 3,5, 4, 5, zależy. Nie bierzcie wycieczek na plaży, poszukajcie w internecie, jest masa stron, my możemy wam kilka podać, jak się z nami skontaktujecie, są naprawdę dużo tańsze, my zapłaciliśmy 2500, oferowali nam tą samą wycieczkę za 5000, więc 2 razy taniej. 2500 to nadal jest jakaś tam kwota, bo my łącznie zapłaciliśmy około 600 zł za 2 osoby, ale na pewno warto, nie ma co oszczędzać na tym. Warto tu przyjechać i rzeczywiście zobaczyć, jak te wyspy wyglądają. A my już dotarliśmy do stołówki. Idziemy po nasz lunchek. Dostaliśmy takie papierki, które musimy teraz wyciągnąć i podać, żeby dostać lunch. Thank you. To dla mnie. Okay. No i tak wygląda nasz secik na obiad. Ja mam z seafoodem. Kurczaczka, oprócz tego mam w rosołku taki, można sobie wybrać, było 3 zupy do wyboru, była albo taka clear, czyli przejrzysta, nieostra, albo tom yum, albo bardzo ostra zupa, a tutaj jest wersja ta sama, tylko że z kurczaczkiem zamiast tych oto tutaj zacnych krewetek. Ja myślę, że ty w zupie też masz seafood. Tak, w zupie też mam seafoody, widzę. Myślę, że to może być ryba.
A tak wyglądają lokalne gołębie Level Up. Jedzenie tutaj mają bardzo dobre i bardzo świeże. To, co się rzadko zdarza, to to, że chodzą jeszcze z obsługi i pytają się, czy ktoś chce więcej. Oczywiście kompletnie za darmo. Także naprawdę można się tu najeść. Nie do końca wiemy, czy to jest rozsądne tak się najadać przed powrotem. Ale jeszcze nasz kapitan powiedział, weźcie sobie kolkę ze statku, to nie będziecie musieli tutaj kupować. Także polska cebula wjechała mocno. A ja chciałam dodać, że w ogóle na statku bardzo fajne towarzystwo, znaczy ludzie z obsługi. Co chwilę dają jakieś snaki, coś do picia, wodę, kolę, jakieś ciasteczka. Co chwilę się pytają, czy zrobić zdjęcie, czy coś pomóc, czy ten, także bardzo fajne. To prawda. Bardzo polecamy. Myślę, że podlinkujemy Wam firmę, z którą zdecydowaliśmy się pojechać. A ja nie lubię wersji z oczkami, no ale trudno. Dobra, my już pojedliśmy. Teraz idziemy rozruszać kości. Gabriela, dokąd idziemy? Idziemy na drugą stronę wyspy, zobaczyć plażę z innej strony, ale w tym pięknym miejscu warto wspomnieć, że wyspa numer 1, 2 i 3 na Similanach są zamknięte do zwiedzania, bo tam jest konserwatorium żółwi, znaczy konserwatorium, area przeznaczona dla żółwi. Tak zwany bezpieczny azyl, żeby nikim nie przeszkadzał. My dzisiaj niestety żółwika nie widzieliśmy, ale ten też nam wystarczy. Idziemy. Korzystając z chwili, że idziemy przez dżunglę, stwierdziliśmy, że opowiemy Wam trochę o tych Similanach. Similany, jak już zobaczyliście, to są bardzo piękne wyspy, które leżą na Morzu Andamańskim, tutaj od strony Indii, od strony Oceanu Indyjskiego. To jest taka symboliczna granica Tajlandii i Indii. Dokładnie. O Jezus. O, faktycznie trzeba uważać na wystające, zwłaszcza jak się idzie boso. Chciałam powiedzieć, że najbliżej stąd się jest dostać, jak ktoś zostaje w Khao Lak. Ale Khao Lak to też jest takie miejsce dość znane wśród ludzi, którzy lubią Tajlandię. Jak nawiedziło tsunami w 2004 roku te regiony, to Khao Lak zostało najmocniej zniszczone. No my się wybieraliśmy z Phuket, także tak jak mówiliśmy, z Phuketu też można. Nie wiem jak z Krabi, pewnie też oferują wycieczki, ale pewnie są droższe, bo jest trochę dalej. No więc wracając do Similanów, do portu. Similany składają się z 9 wysp, każda jest oznaczona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My zrobiliśmy 4 stopy dzisiaj, tak jak widzieliście. Wyspy numer 1, 2 i 3 nie można tam się zatrzymywać, ponieważ tam jest rezerwat żółwi i one sobie tam żyją w spokoju. Pierwszy przystanek, który mieliśmy, to była wyspa numer 8, czyli to jest ta wysepka z tym viewpointikiem, śliczna. No i to jest takie najważniejsze miejsce na Similanach, najbardziej znane, to stąd są te wszystkie słynne zdjęcia, szczególnie z tego viewpointu. Później snurkowaliśmy na wysepce numer 7, a potem tutaj koło 4 i teraz jesteśmy na 4 na obiad. I tak wygląda wycieczka. Tutaj jest wszystko takie, że tak powiem, all inclusive, czyli jest śniadanie, jest lunch i jeszcze jak przyjedziemy, potem przypłyniemy do portu, będzie też jedzonko dla nas na pożegnanie. Cały czas dają jakieś snaki, wodę, tak jak widzieliście, dostaliśmy wyprawkę, także sprzęt do snurkowania, jakieś ręczniki, matę do siedzenia na plaży, także... Nawet torbę, żeby to wszystko zabrać, także są bardzo dobrze przygotowani. Tak jest, a teraz idziemy trochę pod górkę i się zasapaliśmy. Nie ma sapania. Jesteśmy twardzi. Tak jest, ale już widać jakieś przerzedzenie. Zaraz będzie w dół. Trzeba uważać, ojej, na te wszystkie wystające konary. No a teraz idziemy zobaczyć, czy warto było iść na drugą stronę. Jak pierwsze wrażenia z tej plaży, kochanie? Plaża jest bardzo fajna i ona zawsze mi się bardziej podobała, dlatego że tamta jest większa, to jest taka bardziej dzika.
ale dzisiaj ona dzika do końca nie jest, muszę powiedzieć, bo przypłynęło tu bardzo dużo łódek, co jest ciekawe, bo normalnie nie widzieliśmy, żeby te łódki przypływały tutaj. To, co jest fajnego, to te kamienie, które są tutaj z lewej strony i tutaj też zrobili teraz kąpielisko i można się kąpać za tymi kamieniami. Idziemy zobaczyć. No oczywiście sesje fotograficzne. Kąpielisko jest, woda piękna, kolor ma naprawdę nieziemski, ten piasek. Już muszę wejść. O, jak dobrze. Tak. Ktoś tu już wchodzi. Mega, super, mega pięknie. Cześć kochanie. Ale mnie podmyło. Fala mnie zabrała wszystko. Muszę iść zostawić rzeczy na brzegu, bo jestem cała mokra. Ale powiem wam, widoki są naprawdę nieziemskie. No, trochę dużo ludzi, tutaj jest ten limitowany oczywiście, ale i tak jest dużo ludzi. Ale ta woda, ten kolor wody jest po prostu sztos. Wracamy już na naszą pierwotną plażę, ale co chciałam dodać, że tutaj są takie tabliczki, można sobie w tym przejściu przez dżunglę poczytać, jakie tu są zwierzęta, czy tam różnorakie kraby i jakie tutaj są rośliny i tak dalej, ale tak gryzą komary, że my szybko uciekaliśmy. Także wiecie, 5 minutek, jesteśmy już na drugiej stronie wyspy. Teraz się idziemy przekąpać w tej plaży, na którą przypłynęliśmy. No i już dotarliśmy na drugą stronę. Wygląda nieziemsko. Kolor wody jest naprawdę nie do zapomnienia. Tak, kolor wody jest... Ta pani, co tak krzyczy, to jeszcze w ogóle byłoby nieziemsko. Mega, mega pięknie. Wiecie, poświęcenie, sesja fotograficzna musi być. Ja chciałam dodać, że tutaj wiecie, zero retuszu. Ta woda naprawdę tak wygląda. Jest nieziemsko. Nie wiem ile razy jeszcze to powtórzę, ale naprawdę jest pięknie nieziemsko. Ja idę tutaj za skałę jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakiegoś lepszego punktu widokowego, bo tutaj się ludzie prężą i robią sobie foteczki. Ja mam tutaj menadżera tam z wody, który do mnie kiwa i tylko mówi, gdzie mam chodzić, więc idę zobaczyć, ale tutaj pani robi akurat zdjęcia topless, to może wam nie będę pokazywać, bo nas zbanują na YouTubie. A i tam ten menadżer, tam o jest, tam o jego, właśnie tam, kazał mi zrobić tu zdjęcie, więc tak to wygląda. Teraz już mogę robić zdjęcia, bo pani, która robiła sobie zdjęcia bez stanika, sobie poszła. Ale tutaj każdy próbuje sobie zrobić foteczkę. A ja cóż, żegnam się z wami. Czas do wody, bo jest za gorąco. Jeszcze można tam gdzieś wyjść, widzę, że robią foteczki, ale bez butów to już mi ciężko. Tutaj jest i tak mega. Mega. Kiedyś się nauczę lepszego słownictwa na określenie piękności, ale na razie mogę tylko powiedzieć, jest pięknie. No dobra, słuchajcie, będziemy się powoli żegnać z tym miejscem. Ku naszemu wielkiemu niezadowoleniu nasz czas na wyspie dobiegł końca. No i teraz ładujemy się na łódkę. No i zapewne znowu 1,5 godziny delikatnego, dokładnie. Ci, co mają niezbyt wyraziste żołądki, to wiedzą, o co chodzi. My jesteśmy świeżo po lunchiku, więc ciekawe, jak tam tajskie jedzenie wpłynie na naszą podróż. Jeżeli chodzi o to miejsce, słuchajcie, highlight. Nieziemsko, najpiękniejsze miejsce w Tajlandii, każdy powinien tutaj przyjechać. Odwróćmy się jeszcze tutaj, dokładnie, każdy powinien tutaj przyjechać. Tak to wygląda. Mega, mega, mega. Także naprawdę bukujcie, przyjeżdżajcie. No i oczywiście lajkujcie nasze filmy, to będziemy robić więcej. Tak jest. To by było na tyle z tego miejsca. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.
Byliśmy na podobnej wycieczce do podobnie pięknego miejsca w Meksyku, tylko tam się płynęło katamaranem i na katamaranie była imprezka. Ale nie pamiętamy nazwy wyspy, powiem szczerze. Sprawdzimy. Na Dominikanie pamiętamy, na Meksyku akurat zapomnieliśmy. Coś z białymi plażami albo coś z żółwiami, także... Ale tam też był rezerwat przyrody i tylko też była limitowana liczba osób, które mogły tam płynąć i też były podobnie. Tam nie mogliśmy nawet wejść w kremie do opalania ani dezodorancie, także bardzo mocno tego tam nie. Tak, ale naprawdę to jest, to chyba przebija tam to miejsce, to jest brak mi słów. No, albo przebija, albo naprawdę jest bardzo, bardzo blisko. Tak. No, jedynie brakuje mi tej imprezki, której byłam w Meksyku. No nie? No, poruszałoby się. To prawda. Trochę się mylą wycieczki, nie było tam żadnego katamaranu i imprezki, ale okej. A, tu była sauna? Tak, to była sauna. Okej, za dużo wycieczek. Podobną łódką, tylko mniejszą. I tam było fajnie, bo praktycznie nikogo nie było na plaży oprócz naszej łódki. A my już jesteśmy prawie załadowani i gotowi do podróży. Jak widzicie, fale się wzmogły, także będzie jeszcze większy fan w drodze powrotnej. Pan właśnie mówi, że Symiliany są zamknięte między 15 maja a 15 października, także w tym okresie się tutaj nie wybierajcie. A my płyniemy do portu. Godzinę, półtorej godzinki pan mówił, powinniśmy być. No i na koniec jeszcze żegnamy się Pad Thaiem. Mamy 20 minut na zjedzenie, wzięcie jakiegoś herbatki, kawki, ciasteczka albo zjedzenie Pad Thaia. I za 20 minut wyruszamy w drogę powrotną. My mamy busik numer 11. O tam. I kolejka pociąga. Deserki. Witamy wszystkich z naszego apartamentu. Udało nam się już dotrzeć do hotelu. Droga zajęła nam nieco ponad 2 godziny, także korki były sporo większe niż rano. Największe były w okolicy Bangtao, ale w sumie całkiem sprawnie poszło, także nie narzekamy. Tak jak mówiłem setki razy, mega nam się podobało, naprawdę jeden z highlightów, więc mamy nadzieję, że i Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, dajcie suba. Jeżeli nie, to tym bardziej. Damy co? My teraz zajmujemy się naszymi rzeczami, idziemy się rozpakować, no i zjemy jakąś szybką kolację i lecimy do łóżka. Trzymajcie się, cześć!